LHS, można powiedzieć, przyciągnął mnie do siebie swoją specyfiką. No. Żeby tam wjechać, trzeba zdobywać pozwolenie, trzeba liczyć się z kontrolami policyjnymi i z tym, że podróż skończy się tak szybko, jak się zaczęła. Podeszło do mnie dwóch smutnych, na czarno ubranych panów w czarnych płaszczach. Zostałam wzięta pod ramiona. And I found out about this line, which is like an artery coming from the former USSR, 400 kilometers almost to Germany. Unikalność linii w skali Polski. No, wszędzie normalny tor, a to jednak szeroki, który i to się kończy niedaleko mnie, niedaleko, 200 km, niedaleko. No, w moim przypadku jest to taka dość specyficzna sytuacja, bo to kolej przyjechała do mnie 40 lat temu, a dokładnie na pole mojego dziadka i po prostu powiedzieli, że tędy będzie szedł LHS, no i dziadek musiał się zgodzić. Jej niepowtarzalność, jedyna w Polsce, szeroki tor, co było dla mnie strasznie ciekawe. Kiedyś dawno temu jechałam pociągiem do Moskwy i ze względu na to, że było przełożenie z normalnego polskiego toru na rosyjski szeroki, była wymiana wózków. Tutaj dzięki tej linii jest to niepotrzebne. Pociąg przejeżdża właściwie całą swoją trasę na jednej szerokości toru. No i chciałam to zobaczyć na własne oczy, zobaczyć jak to wygląda, porównać chociażby tak jak jest w Kozłowie, można zobaczyć oba tory obok siebie i widać tą różnicę w szerokości. To mnie zaciekawiło, dlatego przyjechałam. LHS jest bardziej atrakcyjny, bo ma taki charakterystyczny wygląd do amerykańskiej linii towarowej. Ma swój klimat spalinówek jest jednak co innego niż piękne widoki, okolice. Tak. Jest to dosyć znacząco, powiedzmy, odbiegająca swoimi warunkami technicznymi czy występującym taborem od pozostałych linii kolejowych w Polsce, ale z czasem, no, powiedzmy, moje zainteresowania zeszły też na kolej normalnotorową, no, której jest w naszym kraju, no, jakby nie było, dosyć sporo i można powiedzieć, że pasja przerodziła się w pracę zawodową, bo obecnie jestem pracownikiem jednej ze spółek kolejowych i cieszę się tym, co robię. Something made me interested in diesels that were built in Russia, the former USSR. This was about 15 years ago, but information was very difficult to find. Hardly any books. YouTube was in its infancy, and YouTube just began to filter a few videos and pictures of the M62. I wanted to know where I can see them the closest to my home in the UK. And I found out about this line, which is like an artery coming from the former USSR, 400 kilometers almost to Germany. So, I need to go there. Wszystko zaczęło się w dzieciństwie, jak u większości ludzi, ponieważ linia LHS jest koło mojego domu przechodzi. To LHS mnie interesował już od dziecka. Zainteresowanie LHS-em zaczęło się, jak znalazłem film na YouTubie twórcy DKLF1, gdzie zostały duet Gagarinów, nagranie zwierzyńcu i umówiliśmy się, żebyśmy pojechali gdzieś do najbliższej odcinki LHS-u, do Sędziszowa. I tak to się wszystko zaczęło. Mieszkam od samego początku niedaleko LHS-u. Od dziecka miałem z tym styczność, zwłaszcza, że powiedzmy tata, który pracował na kolei, pracował bezpośrednio przy LHS-ie, bo pracował na postacji trakcyjnej w Nisku, a LHS przechodzi bezpośrednio nad nią, więc nieraz to tam zabierał mnie do pracy, żebym sobie popatrzył na pociągi, to powiedzmy było to widać. Ciągnął mnie. Zacząłem jako kierowca, a skończyło się co innego. Było to tak dawno temu, że już nie za bardzo jestem w stanie sobie to dokładnie przypomnieć. Ale pamiętam, że wtedy to jeszcze było takie modne, jeździło się na kolonie, jak chodziło się do szkoły podstawowej. Ja na taką kolonię jechałem nad morze i jadąc na tą kolonię autobusem, starym autosalem H9, musieliśmy się zatrzymać z całą wycieczką przy drodze, ponieważ mojej koleżance
chciało się po prostu wymiotować. I tam jest wymiotowanko, a ja sobie siedzę w tym autobusie i patrzę przez szybę i widzę 2 Gagariny z 62 węglarkami, które jadą po nasypie w stronę Zarzecza, w stronę Sanu. Jadąc tą drogą wcześniej, bo tam rodzinkę mam niedaleko, myślałem sobie zawsze, że to jest wał przeciwpowodziowy, ale w sumie wał, prostopadle do Sanu. Okazało się, że tam jest linia kolejowa. Matko kochana, od tego się zaczęło. A co ta linia kolejowa tam robi? Co po niej jeździ? Czy w ogóle często jeździ? Wtedy jeszcze nie było internetu, nie mogłem sobie tego sprawdzić w internecie. In December 2007 I concocted my own excursion. Deliberately in December to film trains in the forest in the snow. I took a plane to, and here is the first Polish word, Rzeszów. Gdzieś tam później pierwsze wycieczki rowerowe, 30 chyba 5 km od mojego miejsca zamieszkania, wtedy dużo rowerem jeździłem. Pierwszy przyjazd na LHS, pierwszy pociąg, 4 Gagariny, długo nie mogłem dojść do siebie po tym, co tam zobaczyłem. Po prostu jestem miłośnikiem kolei, no więc taki pociąg na pierwszy strzał to było dla mnie coś niesamowitego, co pamiętam do dzisiaj. Mama pracująca na kolei przynosiła rozkłady jazdy. Te rozkłady jazdy się przeglądało i w tych rozkładach oprócz mapki na mapce zaznaczona była taka linia opisana jako linia hutniczo-siarkowa. Również w ośrodku muzealnym Bydgoskiego Węzła Kolejowego, który prowadził niegdyś pan Pawłowski, wisiała taka stara mapa sieci kolejowej, wydawana była przez PKP i były wyznaczone dyrekcje okręgowych kolei państwowych, między innymi główne stacje i przystanki. I na tej mapie również tak jakoś biegła, tak jakby wyłączona spoza innych linii, linia opisana jako linia hutniczo-siarkowa. I to jakoś specjalnie, wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale nie budziło takiego specjalnego zainteresowania. Ta wiedza dzięki Tomkowi się rozszerzyła, nie było wiadomo, co to jest. Mieszkam tutaj 4 km stąd, także od początku życia mam styczność z LHS-em. A pierwszy raz tak LHS widziałem to przed 2000 latami, jeszcze pamiętam, jak nie wiem, który to był rok. Stara mijanka tutaj działała. And my first day here was on a Sunday, so I thought this would be very bad, that there would be no traffic. So I was ready. I had a warm jacket, big red hat, and I just thought, I'll go there. I'll wait 6 hours, 12 hours, whatever it takes to see a train. When I came to Novoseliec, there was a concrete bridge abandoned, and I found a wooden ladder made by hand with just from sticks with nails. It looked very unsafe, but I climbed up this ladder, and within 20 minutes, first LHS train could be heard coming. 2 green Gagarins. And this train came across the crossing with the crossing bell making a good noise. And then, of course, there was the famous LHS sound, which is just a thunder that lasts for, like a slow thunder that lasts for 10 minutes. And that was beautiful. No, od małego podobało mi się wspinanie na drzewa, ogólnie wspinaczka górska. No i tak kiedyś sobie pomyślałem, że no fajnie by było coś z góry sfotografować, zwłaszcza zimą, jak po prostu wszystkie drzewa, które są poniżej, jakiś podszczyt, przykryte są śniegiem. Tak sobie pomyślałem, że no może bym wszedł na drzewo, zobaczył może jakiś inny kadr będzie. No i tak wszedłem i patrzę, o, to jest to, fajny kadr. Na mijance puszcza mam około 15 drzew. No i wybór drzewa zależy od położenia słońca, od tego, z której strony pociąg jedzie, no i też jakiego kadru chcę uzyskać, bo czasami są takie drzewa, gdzie tor idzie po łuku, a ja się ustawiam, że drzewo mam po środku toru. Moja znajomość z LHS-em zaczęła się jeszcze w czasach, gdy nie było internetu. Nie było wtedy nawet aparatów cyfrowych, po prostu były aparaty na klisze, to był początek lat 90. Tej linii nie było na mapach, ja o niej usłyszałem, no i zapragnąłem ją zobaczyć. I tak naprawdę polegało to na tym, że jeździłem w okolicach Stalowej Woli, szukałem toru szerszego niż wszystkie. Potem dzięki uprzejmości jednego z wujków, który był kolejarzem, zabierał mnie na służby, a ponieważ prowadził pociągi w trakcji spalinowej, to te trasy nierzadko przebiegały obok albo przecinały LHS. Między innymi jeździliśmy do Dębicy, do Rzeszowa, no i też na takie trasy typowo styczne z LHS-em na dosyć dużym dystansie, czyli do Biłgoraja, do Zamościa,
a nawet i do Hrubieszowa udało nam się zajechać. I tak zaczęła się moja pasja i wielka miłość do LHS-u. Strona powstała oczywiście później. Zaczęły się czasy, kiedy internet trafił, powiedzmy, pod strzechy, bo żeby dostać się do tego internetu, trzeba było zadzwonić pod słynny numer 020 21 22 i tam za każde 3 minuty płaciło się odpowiednio. Tam można było takiego protoplastę dzisiejszej LHS.pl, która została stworzona, po prostu zaploadować na jakiś darmowy serwer. No i tak ta strona zaistniała w sieci. Będąc już pełnoletnim człowiekiem, kiedy już można było spokojnie rozwijać swoje pasje, natrafiłem w internecie na informacje o linii LHS i okazało się, że o tej linii nawet jest specjalny serwis internetowy, który w tym momencie, wtedy, na tamten czas, był dość prostą stroną, ale posiadał już coś, co mnie zaciekawiło. Postanowiłem tą stronę całą zgłębić i nawiązać kontakt z ludźmi, którzy to tworzą, żeby połączyć swoją pasję z tymi ludźmi. Zaczął szukać, wyszukał stronę LHS.pl, no i był pierwszy kontakt. No i od tamtej pory tak ciągnie się to. Na nieistniejącej obecnie stronie SMTS. I tam był link do strony LHS.pl. No, ona, pierwotna wersja strony, która wtedy istniała w sieci, no, różni się dosyć znacząco od tej, która jest obecnie, no, ale było tam trochę zdjęć autorstwa Tomka zrobionych tam w różnych miejscach w sieci. Zacząłem tam od czasu do czasu zaglądać, pojawiały się nowe zdjęcia i w którymś momencie no, nawiązałem kontakt z Tomkiem po prostu z propozycją tam wysłania kilku jakichś swoich zdjęć, które miałem w archiwum. Tomek to przyjął, wrzucił tam gdzieś na stronę, no i tak z biegiem czasu, powiedzmy, gdzieś tam pojawiła się propozycja jakiegoś wspólnego wyjazdu na LHS. Jak już pojawił się ten komputer, chyba na informatyce w szkole po raz pierwszy, bo w domu to jeszcze zanim się pojawił, no to wiedząc już, że można użyć klawiatury, wpisać LHS w internet, w wyszukiwarkę, po prostu to zrobiłem i znalazłem jakieś wzmianki o tej linii i taką najbardziej obszerną była strona LHS.pl, wtedy jeszcze w tej takiej nie dzisiejszej krasie, z takim starszym troszeczkę designem, no i człowiek w to wsiąknął po prostu, od deski do deski, jeśli tylko pozwalały na to warunki na lekcji. Wałkowałem zawartość strony, później w domu, później jakieś nowe zdjęcia. Tak, o robieniu zdjęć nie wiedziałem nic, po prostu rower, wyjazdy gdzieś na dziko, tutaj w okolicy właśnie Nisko, Huta Daręgowska, później Puszcza. No i jeśli internet, to właśnie LHS.pl, bądź jakieś skromne wzmianki osób trzecich, czwartych. Bo przez przypadek w internecie, przez internet, jak jeszcze się dzwoniło do internetu, to były stare dobre czasy, młodzież tego nie pamięta, to było gdzieś koło roku 2003 bodajże, czy na 2002, to już nie pamiętam. Tak, to było przez serwis LHS.pl. O LHS-ie się dowiedziałam ze strony internetowej LHS.pl. Zaczęło się to wszystko w ogóle od oglądania parowozów, natomiast mój kumpel przez duże K, Staszek, szukał różnych informacji na temat linii kolejowych w Polsce, no i buszując po necie znalazł tę właśnie stronę. Postanowiliśmy tutaj przyjechać, dołączyć do zespołu, no i zaczęła się przygoda. To było wtedy, jak tutaj budowali mijankę i ja szukałem jakiejś informacji w internecie na temat budowy tej mijanki i po prostu jak wpisałem w Google mijanka LHS Puszcza, budowa, no to pierwszy link od razu był LHS.pl. LHS.pl to chyba większość osób tak trafiła na LHS.pl. Zaczęło się od grupy dyskusyjnej PL Mistrz Kolej na serwerach usenetowych, gdzie pod koniec lat 90., a może nawet nie pod koniec, tak, to było pod koniec lat 90., kiedy byłem jeszcze na studiach. Dzięki koledze dowiedziałem się, że coś takiego jak grupa usenetowa PL Mistrz Kolej istnieje. I gdzieś w bibliotece, na uczelni pierwszy raz zacząłem przeglądać, później w domu ściągnąłem czytnik, zaciągnąłem grupę pierwszy raz, czytałem całą noc, wszystkie posty od deski do deski i być może już wtedy wśród tych postów przewinęła się informacja o LHS.pl.
No, autorem był pewien taki osobnik o charakterystycznym niku Ciemny, z którym mam przyjemność teraz rozmawiać. Wiele tego było, ale na pewno najbardziej można zapamiętać tą pierwszą wyprawę na Ukrainę, kiedy jechaliśmy tą moją syrenką. I tak to właśnie wyglądało. No, to było auto, które już wtedy miało 20 lat. Już wtedy wzbudzało entuzjazm i podziw wśród innych ludzi. Jechaliśmy wtedy w 5 osób w tym aucie, także też było nas bardzo dużo. No i na Ukrainie zdecydowanie zrobiliśmy szał też tym autem. Ale też i w Polsce było ciekawie. No i było kilka takich wyjazdów. Wtedy tylko ja byłem osobą mobilną, czyli posiadającą samochód i jeżdżącą. Reszta, wszyscy chłopaki przyjeżdżali pociągami, autobusami, środkami komunikacji takiej tradycyjnej. A ja wniosłem jakby mobilność w to wszystko. Ja też tak jakby pamiętam, że spowodowałem takie lekkie zwiększenie mobilności tych wszystkich ludzi na zasadzie, że jeśli coś się dzieje ciekawego na szlaku, to siadaliśmy w auto i jechaliśmy to oglądać, a nie tkwiliśmy tylko w jednym miejscu ze względu na brak możliwości przemieszczenia się. Także tak jakoś tak to najbardziej pamiętam w tym wszystkim. Ja jakoś od początku nie przepadałem za robieniem artystycznych zdjęć. Ja w bardzo klasyczny sposób podchodziłem, to znaczy cieszyłem się każdą chwilą, cieszyłem się każdym momentem, odbierając to swoimi zmysłami, tu i teraz, a mniej stawiałem na aktualizację, na archiwizację tego wszystkiego, co się dzieje aktualnie na szlaku. I to się dopiero, że tak powiem, nieco skończyło, kiedy weszły pierwsze komórki z możliwością robienia zdjęć, no to wtedy znowu jakby miałem specjalizację robienia zdjęć, na bieżąco wrzucania informacji na blog, na stronę. Dzisiaj do tego służy Facebook, do tego służą WhatsAppy, Snapchaty i Instagramy. To był taki prototyp tego wszystkiego i zdecydowanie ja się w tym najbardziej odnajdywałem. Przygód, które były zabawne, powiedzmy w naszym tutaj gronie, czy w naszej historii było dosyć sporo. No, jednym z takich wydarzeń, które najbardziej mi utkwiła w pamięci, to może nie jest koniecznie związane z wydarzeniem z szerokim torem, tylko no, akurat z normalnym. Był to wyjazd, kiedy planowaliśmy łapać zieloną lokomotywę Su-45, bodajże 172 z pociągiem pośpiesznym Roztocze, który jechał wtedy przez linię bałajską. No i pojechaliśmy skrótem z miejscowości Chrebenne do Werchraty, który jak się okazało z biegiem czasu, z biegiem drogi w zasadzie widniał tylko na mapie. No. Skończyło się na tym, że trzeba było samochód w zasadzie z błota wypychać przy pomocy kilku osób, bo inaczej byśmy tam chyba zostali w lesie na dłużej. Dzięki kontaktom z LHS.pl udało mi się stanąć na moście granicznym na Bugu. Niewielu osobom się to udało. Plus parę wspólnych wyjazdów z dobrą ekipą, z którymi się kontakt trzyma od nastu lat. Dawno temu, czyli jakieś 14-15 lat temu, podczas kampu, który docelowo miał nas zaprowadzić daleko, ale jednak nas nie zaprowadził z powodów technicznych, zdrowotnych, stwierdziliśmy, że się przenosimy na miejscówkę do Kępia. No i któregoś pięknego dnia przyjechał do nas Krzychu swoją, wtedy jeszcze z syrenką w kolorze safari. Stwierdziliśmy, że przemieszczamy się w kierunku nastawni, ale że już były siedzenia z przodu zajęte, nie chciało mi się wsiadać do tyłu, stwierdziłem, że jedziemy w bagażniku. Zdjęcie wygląda tak. Tak, kolor koszulki się nie zgadza, logo jest to samo. Tu jestem kilkanaście lat młodszy, kilkanaście kilo młodszy też, nie widać. Są dwa takie momenty. Jeden z przeszłości, bardzo sympatyczny ku popłochowi współpasażerów. Już mówię, o co chodzi. Przyjechałam do Zwierzyńca na Sylwester z załogą LHS Team pociągiem i na stacji podeszło do mnie, jak wysiadłam na peron, podeszło do mnie dwóch smutnych, na czarno ubranych panów w czarnych płaszczach. Zostałam wzięta pod ramiona z tekstem: pani Małgorzata Kuczyńska, pójdzie pani z nami, powiedziane bardzo dobitnie, bardzo zimno, twardo. Współpasażerowie, którzy byli w oknach, mina po prostu bezcenna, nie wiedzieli, o co chodzi, nie wiem, ściągają dziewczynę, nie wiem, CIA, FBI, co ona zrobiła.
No oczywiście to byli koledzy, którzy wpadli na tak szalony pomysł, aby tak mnie przywitać i to był naprawdę bardzo fajny Sylwester, bardzo sympatyczny wyjazd i ta chwila zapadła mi w pamięci, a drugą jest wczorajszy dzień. Dokładnie, na 20-lecie stało się coś totalnie absurdalnego. Przyjechałam wczoraj za 8 do Kozłowa i stamtąd na piechotę tutaj do Kępia poprzez rezerwat Biała Góra, troszeczkę na wskroś do szerokiego toru, aby później wzdłuż torowiska pójść sobie na piechotą i dojść tutaj na punkt zbiórki. Przedzierając się przez ten las, schodząc, właśnie zjeżdżając po jeżynach w kierunku szerokiego toru, bo jest tam z górki, rozerwałam klapki, z których sobie przyjechałam. No to było dość nierozsądne z mojej strony, na szczęście miałam drugie buty. No ale rozerwanie klapek spowodowało to, że kilometr 400, czyli od słupka 333 do słupka 3344, przeszłam na bosaka wzdłuż szerokiego toru. Wydarzenie niesamowite, to jest kolejna perełka, jedna z wielu, która się wydarzyła na wyjazdach LHS-owych przez te 20 lat. Ku zdziwieniu, delikatnie mówiąc, moich kolegów, którzy woleli grać w piłkę, ja sobie siadałem na ten rower i jechałem te 35 km, co nie jest jakimś tam wielkim wyczynem, ale po prostu jechałem do lasu popatrzeć na pociągi. No lubię to. Dzisiaj pracuję na kolei, można by powiedzieć, że mam już tego po dziurki w nosie, ale tak nie jest. Lubię to. A wtedy, no to jako jeszcze młodzieniec byłem tym naprawdę mega zajawiony i cóż, no, był wolny czas, a wtedy wiadomo, że się ma go sporo. Była kondycja, była forma, miało się rower, to się jechało i się pstrykało te zdjęcia, to jeszcze nie, po prostu oglądało się te pociągi. No. Później chciało się te wspomnienia przynosić do domu, więc no może faktycznie, kurczę, robiło jakiś aparat, jakieś zdjęcia. Siostra już wtedy troszeczkę fotografowała, ona mnie zaraziła pasją do robienia zdjęć. Więc sobie taki aparacik najpierw wynosiłem z domu od rodziców, później gdzieś tam kupiłem swój pierwszy aparacik. Nie, jeszcze wcześniej pożyczałem od siostry. Zaczęło się jakoś być ciekawym tego, co jest dalej, za następnym łukiem, za następną stacją. No i wsiąkło się w to już bardzo głęboko. Zdjęcia później wyjazdowe, rower zamieniło się na samochód, zaczęło się jeździć dalej. Później poznało się inne szerokie tory, nie tylko w Polsce. I tak dalej. Powstała z tego książka, nawet poprzedzone to wszystko było ciekawą podróżą na Daleki Wschód, bardzo daleki. I można by dzisiaj powiedzieć, że widziało się już tak ciekawe rzeczy, że ciekawszych właściwie zobaczyć nie można. A jednak jestem w puszczy i nadal czerpię z tego niesamowitą radochę. Czasem zdarzy się jeszcze zrobić zdjęcie, po prostu poobcować z przyrodą, zobaczyć się ze znajomymi, którzy zjeżdżają się z dalekich stron bardzo. To nie tylko przecież mój Leżajsk, tylko Łódź, Kraków, Solec Kujawski, matko, i jeszcze chłopaki z Gdyni, no cała Polska i matko, przepraszam, jest jeszcze Tom ze Szkocji, co już przekracza wszelkie normy. No fajnie, że pasja nas łączy, że możemy tutaj się zjechać i popatrzeć na te nasze pociągi. Niech to dla Was będzie coś innego, autobusy, cokolwiek, znaczki, no nie wiem, ale realizujcie pasję. Favorite moments were cooking for the guys, cooking chicken curry and food which we have in the UK and which maybe I've learnt to cook from travel around the world, and we ate this stuff. The guys cooking me or the kielbasas and in profusion and sampling good Polish food. We are talking about how to make food. Sometimes on the camp, like in winter 2017, people brought the kind of produce they had prepared themselves. So yeah, the culinary experiences are very good actually. So they are good moments. Obviously some great train recordings, especially in the night time where we can make recordings 10 minutes long, no problem. Which you probably cannot do anywhere else in Europe, to be honest, without interference from outside sound. Takich ciekawych momentów z naszego życia miłośników kolei to było wiele. Ja myślę, że gdybym zaczął o nich opowiadać, to nie skończyłbym tutaj do wieczora. Pewnego dnia wracaliśmy z Hrubieszowa po zdjęciach kolejowych razem z Sewerynem i z Arturem.
No i po drodze usłyszeliśmy, że razem z nami do Zamościa wraca również pociąg towarowy. Co naturalne, postanowiliśmy się zatrzymać po drodze i go sfotografować na takiej słynnej SC w Karpiu. Jednakże na przeszkodzie stanęły nam roboty drogowe. Tak zwana mijanka, zapaliło się czerwone, nie można było dalej jechać. No i z każdą minutą sytuacja starała się coraz bardziej napięta, dlatego że było już ten pociąg praktycznie widać w lusterkach, że za chwilę nas minie i z tych zdjęć będą nici. No i wyobraźcie sobie sytuację, gdzie w ostatniej chwili zapaliło się już na wysokości, ja miałem pociąg rzeczywiście na wysokości samochodu, zapaliło się zielone światło na tym sygnalizatorze, który zezwalał nam na jazdę po tej zamkniętej drodze. No i w dość magiczny i szybki sposób przemieściliśmy się na tamto miejsce. Udało nam się na szczęście zdążyć i taką ciekawostką z tej całej sytuacji jest zdjęcie, które powstało jak chwilę po zatrzymaniu, gdzie z tyłu za samochodem opada tuman kurzu, bo to była taka lokalna droga polna. Chłopaki wyskakują z aparatami i dzięki temu, że była też kamera w samochodzie, to mogę Wam pokazać, jak to wyglądało. Co bym zmienił? Nie zmieniałbym niczego. No wiadomo, linia musi się rozwijać, musi iść do przodu. To już leży w innych rękach. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Być może za 20 lat zrobimy porównanie, jak to było na początku, jak to było teraz i jak będzie wtedy. To znaczy, oczywiście wprowadzić pociągi pasażerskie, no. Ewentualnie możliwość przejazdu tą linią. Tak, no to by można zmienić, to by można dołożyć. To by można zmienić, jeśli chodzi o firmę, o przewoźnika. Także to jest takie marzenie, mam marzenie takie. Więcej trochę składów. I może takie jakieś widokówki, takie specjalne takie specjalne miejsca poświęcone właśnie dla miłośników kolei, że można tutaj się ustawić. Tarasy takie. Tak, takie tarasy widokowe. Zostawić Gagariny z 14D40, i nie elektryfikować jej i nie budować drugiego toru, ale to jest, mam nadzieję, odległa przyszłość. No i mam nadzieję, że się troszeczkę podejście właścicieli linii zmieni do miłośników kolei. Dzięki unikalności linii jest szansa ją rozpromować na całym, nie tylko w Polsce, ale i dalej, w Europie i w świecie. Niby technika idzie do przodu i ochrona środowiska, ostrzejsze wymogi ochrony powietrza i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast moje serce zostało ze starą gwardią ciągnącą wagony, czyli ST-44, popularne Gagariny, które mają w sobie jedyny i niepowtarzalny dla mnie, łapiący za serce sygnał RP1. I to niesamowite buczenie, wibracje, które czuć niemalże w klatce piersiowej, kiedy przejeżdża sobie taki skład niedaleko miejsca, w którym stoję. Obecne lokomotywy no nie mają dla mnie już takiego uroku, ale okej, trudno, rozumiem, linia się rozwija, trzeba się dopasować. I to jest właściwie tylko jedyny mankament, który mi tutaj nie gra. Jako stary miłośnik powiedziałbym, żeby wróciły tutaj dwusuwowe Gagariny, co jest oczywiście niemożliwe. No i spółka ma się rozwijać i ma to przynosić dochody. I jako osoba, która pracuje na kolei, doskonale to rozumiem. Ale co bym chciał zmienić, to taką świadomość wśród co niektórych ludzi, którzy też pracują i traktują nas troszeczkę może jako takich trochę świrków. Może nimi jesteśmy, ale słuchajcie, jesteśmy w tym realizowaniu tych pasji świadomymi ludźmi, nie robimy tego w jakiś niebezpieczny sposób. Naprawdę nie patrzcie na nas krzywo, źle. Każdy ma jakieś swoje hobby, jakieś swoje pasje. To jest nasza pasja, także no odgradzamy się od tych różnych chorych przypadków osób, które wchodzą przed nadjeżdżający pociąg, chcą złapać jakieś tam RP1 czy tego typu rzeczy. Jesteśmy dorosłymi ludźmi kochającymi kolej, to jest możliwe, można kochać kolej i jak widzicie nawet jeszcze na niej pracować. Także rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. Tak? Jest takie fajne chińskie powiedzenie. To się sprawdza w moim przypadku. Trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie wiem, co by się przydało. No, nieraz słyszałem, że tranzyt blokuje jednotorowość. Także no nie wiem, czy 2 tory by się bardziej przydały, czy trakcja. No ciężko takie rzeczy oceniać. No ale aczkolwiek
No, rozwój idzie ze wschodu, planuję jakieś robić jedwabne szlaki i tak dalej, także myślę, że przedłużenie LHS-u też by się przydało. Yeah, language is a little bit difficult, but honestly everything is quite easy. There's no problem. Poland is a beautiful country. The summer here is absolutely stunning with good weather and beautiful countryside, which does not exist anywhere west of the border between Germany and Poland. This land is organic, it's hardly touched by man, the wildlife is in the air all the time. Maszynistę chce być. Tak, właśnie chcę maszynistą być tutaj na LHS-ie. Jeszcze rok gimnazjum i idę do technikum kolejowego. Przejechać się po raz kolejny PT-47. Mam nadzieję, że mi się uda na jakiejś wyprawie parowozowej i przejechać się z psem, bo niestety ostatnio wszelkie imprezy tego typu, pewnie ze względów bezpieczeństwa, ochrona dzieci i tak dalej, w regulaminach jest bez piesków, natomiast no, mój piesek też jest szerokotorowcem. Urodził się w schronisku w Jędrzejowie, tam została, że tak powiem, zatrzymana, zgarnięta jego mamusia, która się tam uszczelniła. No i przyjechałam tutaj do Jędrzejowa, wiedząc, gdzie już jestem, bo byłam na wyjazdach właśnie z teamem, więc się śmiałam, że wracam znowu w stare strony. No i za to przyjechałam obejrzeć Orsia, podobał mi się, wróciliśmy razem pociągiem, a jakże. O tym, że pies jest w ogóle w pociągu, ludzie się zorientowali na stacji Warszawa-Zachodnia, nawet nie wiedzieli, że pies jest przy dziale. A najlepszym dowodem na to, że Orsik jest szerokotorowcem, prawdopodobnie jest to, że właśnie stoi do Was wszystkich tyłem, bo ma nadzieję, że zza moich pleców wyjadą składy LHS i powiem szczerze, że sama bym była szczęśliwa, gdyby tak się stało i wtedy byście naprawdę zobaczyli genialną reakcję psa na lokomotywy, czy to Gagarinki, czy inne, więc nie obrażajcie się za ten ogonek. Dziękuję. Siostra 2 tygodnie temu przywiozła niesamowity materiał zdjęciowy ze Szkocji właśnie, gdzie jest West Highland Line, o której to linii właśnie miałem przyjemność porozmawiać z Tomem. No i co? Plan jest taki, żeby wybrać się na tą linię kolejową. Teraz życie już tak wszystkie sprawy układa, że tego czasu nie ma się zbyt dużo wolnego, ale jest to możliwe i takiej myśli się trzymamy, realizujemy te pasje, cały czas to powtarzam i będę dążył do tego, żeby tam pojechać. Grubszy plan to jest wyjazd do Chin na linię Nanyang Line, to jest linia w Xinjiangu, regionie północno-zachodnich Chin. Żeby tam wjechać, trzeba zdobywać pozwolenie, trzeba liczyć się z kontrolami policyjnymi i z tym, że podróż skończy się tak szybko, jak się zaczęła. Ale trzeba mieć takie pomysły i dążyć do ich realizacji. No i Mongolia oczywiście, moja kochana Mongolia. Jeśli pojadę do Chin kiedyś i będzie mi dane, to na pewno będę chciał połączyć jedno z drugim. Nie ma innej opcji. And I think in the future I'm going to search out, now I have the gradient information, I'm going to search out all of the gradients and try to do a trip where we go to the summits. So we camp at all of the summits. This is the new project which I'm thinking of trying to promote. Mam na imię Krzysztof, koleją interesuję się od dzieciństwa, LHS.pl znam od 20 lat, ten serwis znam doskonale i cały czas tu działam. Mam na imię Robert, oryginalnie pochodzę z Kraśnika, przez Stany trafiłem do Kielc, 20 lat za oceanem. Kolejnictwem hobby zajmuję się, odkąd się syn urodził, bo złapał tego bakcyla, no i jakoś tak się zacząłem z nim jeździć. Że jestem Bartek, mieszkam w Nisku, to jest 5 km od LHS-u. Interesuję się nim w zasadzie od wieku jednocyfrowego, aż do tej pory. W tym momencie jestem związany zawodowo z koleją, więc jest to dla mnie praca i pasja jednocześnie. Mam na imię Adam, pochodzę z Three Rivers, Massachusetts. Mieszkam niedaleko Kielc
Interesuję się LHS-em od już 7 lat. Mam na imię Maciej, mówią na mnie Matej czasami. Mieszkam w Solcu Kujawskim. Świadomie na LHS Camp jestem po raz pierwszy. Natomiast na zdjęciach na LHS-ie drugi lub trzeci raz. Jacek Kuba, pochodzę z Niemodlina, mieszkam obecnie w Oławie. LHS-em interesuję się od 16-17 lat. A ja mam na imię Tomek i od ponad 20 lat pokazuję Wam LHS w internecie. To również dzięki Wam strona, serwis internetowy LHS.pl oraz kanał YouTube mają szansę istnieć w tak niezwykły sposób. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to za linia, zachęcam do odwiedzenia stron serwisu internetowego LHS.pl, obejrzenia filmów na tym kanale oraz do wizyty na LHS i obejrzenia pociągów na żywo. Naprawdę warto. First and the most important question. What is your opinion about Scotch whisky in Polish shops? Only Chivas Regal is sold as if luxury goods, and in my home that is the most basic one you would not offer to anybody. You have Chivas Regal, it's the same price here as it is in Scotland, about £25 per bottle. And for us it's the most basic, but here probably you offer it and it's very well received. Okay. Najbardziej obszerne materiały, jakie można było wtedy znaleźć w internecie, to właśnie była strona LHS.pl i tak jest chyba zresztą do dzisiaj, no tak.